Cześć, dzisiaj zapraszam na szybki rzut oka na najnowsze znaleziska z giełdy staroci. Tutaj mam polski gramofon Maestro, pewnie z połowy lat 60. Obok odkurzacz Zelmer typ 60A, chyba z 75 roku, a na końcu leży ten duży odkurzacz Zelmer typ 268.6 z roku 89. I chciałbym, tak jak powiedziałem, szybko obejrzeć każde z tych urządzeń. Zacznijmy może od tego gramofonu Maestro z łódzkich zakładów Fonika. Tutaj z boku jest pokrętło do regulacji prędkości obrotów talerza. Teraz jest ustawione na 0, 16 obrotów na minutę, 33 obroty, 45 obrotów i 78 obrotów na minutę. Ciekawi mnie właśnie mechanizm regulowania obrotów w gramofonie Maestro. Na kanale oglądaliśmy dotąd tylko innego rodzaju regulację obrotów w gramofonach WGE56 albo WG262. Ramię gramofonu jest podobne jak w innych gramofonach z zakładów Fonika, chyba zablokowane są przyciski do zmiany igły w zależności od rodzaju płyt. Wkładkę zaraz obejrzymy. Ciekawa jest ta wtyczka, przyznam, że jeszcze tego rodzaju wtyczek w innych moich urządzeniach z lat 60. chyba nie widziałem. A tutaj jest przewód do podłączenia gramofonu do radia, bo ten gramofon Maestro nie posiadał własnego wzmacniacza i głośnika, jak na przykład w gramofonach Maestro 2 Luxton z głośnikiem w pokrywie walizki, no ale takiego jeszcze nie mam do porównania. Chciałbym ostrożnie zdjąć tę gumową podkładkę z talerza, tak aby jej nie uszkodzić. I teraz tutaj gdzieś powinna być blaszka, której wciśnięcie zwalniało blokadę talerza. Możemy cały talerz zdjąć z gramofonu, to jest właśnie ta blokada. Tutaj jest możliwość wybrania napięcia zasilania ustawiona na 220 V, a tutaj widzę przekładnię służącą właśnie do regulacji prędkości obrotów talerza. To mnie szczególnie ciekawiło. Widzę, że chyba na osi silnika są umieszczone trochę na kształt choinki różnej średnicy rolki, do których dotykała ta duża rolka przenosząca napęd na talerz. Zobaczmy, jak to działało. Ustawiam 16 obrotów, 33 obroty, 45 obrotów i 78 obrotów. O, tutaj mam wrażenie, że trochę się to blokuje. Obejrzymy to jeszcze dokładniej w praktyce. A tutaj ważna rzecz, naklejka z oznaczeniami, gramofon elektryczny typ G410W, napięcie 120 lub 220 V, 50 Hz, 10 W, T4, symbol łódzkich zakładów Fonika i rok produkcji 1966, seria pierwsza. Myślę, że możemy ten talerz zamontować ponownie w gramofonie. Wrócimy do tego podczas dokładniejszego przeglądu gramofonu, rozmontujemy go, obejrzymy całą konstrukcję łącznie z silniczkiem. Sprawdzimy też oczywiście te przewody. A spójrzmy jeszcze raz na tę wkładkę z igłami w ramieniu gramofonu. To jest, jeżeli dobrze widzę, wkładka UK3 z igłami do płyt normalnorowkowych i drobnorowkowych. I nawet chyba udało się ją odblokować. Jest raczej mała szansa, że będzie sprawna, ale zobaczymy, przetestujemy jej działanie, a w razie czego wymienimy ją na współczesny zamiennik, jak robiliśmy to niedawno w gramofonie WGE56. Na razie niech to wszystko sobie tutaj spokojnie czeka na odcinek poświęcony temu gramofonowi. No dobrze, walizkę z gramofonem Maestro zamykam i odstawiam, a my rzućmy jeszcze okiem na pozostałe znaleziska z giełdy staroci. Ciekawym eksponatem jest także ten na razie dosyć brudny odkurzacz Zelmer. Możemy od razu popatrzeć na tabliczkę znamionową. Logo Predom Zelmer typ 60A. Data 10.75 rok, zasilanie prądem stałym o napięciu 12 V, moc 120 W, praca S2, czyli dorywcza do 10 minut, cena 900 zł i zgodność z podaną tutaj normą. W sumie ładny odkurzaczek, który wymaga wyczyszczenia. Tutaj jest przycisk zwalniający pokrywę worka na kurz. Worka tutaj żadnego nie widzę, zostało tylko trochę brudu. Zamykam ponownie pokrywę i zatrzaskuję ją. Odkurzacz nie jest wyposażony w wyłącznik. Brakuje niestety akcesoriów, ale zakładam, że pasują tutaj klasyczne rury i ssawki od odkurzaczy Zelmer. Ciekawą rzeczą jest ten przewód. Mam wrażenie, że ktoś zamontował tutaj takie gniazdko od przedłużacza zamiast wtyczki do zapalniczki samochodowej. No nie wiem, może ktoś używał podłączonego do akumulatora przewodu ze zwykłą wtyczką, która wtykana była tutaj w to gniazdko.
Myślę, że trzeba to będzie wymienić na podobny do oryginalnego przewód, który pozwoli nam korzystać z tego odkurzacza w samochodzie. Tutaj mam nowszy odkurzacz samochodowy Zelmer, będą razem ładnie wyglądały w kolekcji. To jest typ 124 z 1987 roku, również zasilany prądem stałym o napięciu 12 V. I do tego odkurzacza jest oryginalny przewód właśnie z taką wtyczką do zapalniczki samochodowej. Przy tym odkurzaczu typ 60A trzeba będzie zrobić właśnie coś podobnego. Ale na razie obejrzyjmy jeszcze ostatnie z niedawnych znalezisk z giełdy staroci. Już pokazuję tabliczkę znamionową, to jest odkurzacz Zelmer typ 268.6 albo z lutego, albo raczej z grudnia 1989 roku, czyli tak naprawdę już z okresu przełomu i z końca PRL-u. Wyposażony jest w silnik o mocy 750 W. Całkiem fajny odkurzacz, z którego się cieszę, bo do tego modelu jeszcze nigdy nie zaglądałem. Tutaj jest przycisk wyłącznika, a tutaj mamy przewód zasilający ze zwijaczem. Moment, nawet wydaje mi się, że ten zwijacz przewodu działa. Fajnie, będzie z tym odkurzaczem też trochę zabawy. Możemy zajrzeć do worka na kurz. Worek nawet nie jest szczególnie brudny. Odkurzacz w środku wygląda całkiem ładnie, nie widać w ogóle śladów rdzy. Włożę z powrotem worek na kurz do środka. Może postawię ten odkurzacz lepiej pionowo, będzie łatwiej. No i teraz mogę wygodnie zamontować pokrywę i zatrzasnąć mocowanie. Zróbmy jeszcze szybki test odkurzacza podłączonego przez regulator napięcia. Silnik działa, ale bardzo głośne są już łożyska. Teraz zwłaszcza dobrze słychać, jak hałasują, czyli czeka nas fajny odcinek o wymianie łożysk w silniku. To jest chyba wszystko, co chciałem razem z Wami dzisiaj obejrzeć. Myślę, że są to ciekawe eksponaty i tematy do kolejnych odcinków. Bardzo mnie ciekawi, czy uda się odtworzyć jakąś płytę na tym gramofonie Maestro. W tym odkurzaczu Zelmer 60A wymienimy przewód, by mógł być zasilany z samochodowej zapalniczki, a z tym dużym Zelmerem 268 też będzie sporo pracy przy demontażu, czyszczeniu i wymianie łożysk w silniku. Wszystkimi tymi eksponatami postaram się już niedługo zająć, a przy okazji pokażę Wam, co jeszcze udało mi się w ostatnich dniach zdobyć.